Wymarzony i długo wyczekiwany szczeniak jest już z Tobą. Jeżeli to Twój pierwszy pies, czeka Was oboje ogromna życiowa zmiana. Przed Wami długa i wspaniała podróż, a ja dzisiaj podpowiem Wam, jak przejść przez nią suchą stopą i bez błądzenia. Pierwsze dni i tygodnie życia szczeniaka w nowym domu ze świeżo poznanym opiekunem są kluczowe dla jego rozwoju, a Twój udział w tym procesie wychowawczym będzie nie do przecenienia. Warto się postarać i uniknąć błędów nowicjusza, które mogą się przytrafić każdemu początkującemu opiekunowi psa. Dzisiaj Tropid ogradzi, jak bezproblemowo wprowadzić szczeniaka do naszej rodziny. Zaczynajmy! Naturalną reakcją każdego miłośnika czworonogów jest rozpływanie się w zachwytach na widok rozkosznego, trochę nieporadnego szczeniaka. Najchętniej wciąż byśmy go głaskali, całowali, nosili na rękach i przytulali. Najlepiej, żeby bez przerwy był przy nas, gotów do nieustannej zabawy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Łatwo przesadzić. A spróbujmy wejść w skórę naszego psa. Jakiś wielki, obcy Ci człowiek zabrał Cię od mamy, rodzeństwa, znajomego otoczenia, znanych Ci zapachów i zabawek. Zapakował Cię do głośnego, śmierdzącego spalinami i odświeżaczami powietrza pojazdu. Wywiózł do obcego Ci miejsca, a teraz jeszcze nie daje Ci spokoju. Masz dosyć, prawda? Dokładnie to samo czuje Twój piesek. Jego perspektywę musisz też wyjaśnić swoim dzieciom, którym będzie znacznie trudniej opanować potrzebę przytulania, podnoszenia i czochrania pieska po grzbiecie. To bardzo ważne. Pamiętaj, że ten szczeniak to też dziecko i Ty jako opiekun musisz zapewnić mu dobrostan psychiczny i zadbać o jego zdrowie oraz prawidłowy rozwój. Bezpośrednio po przyjeździe zapewnij psu spokój. Pozwól mu na swobodne obwąchanie i poznanie tych miejsc w Twoim mieszkaniu, które chcesz, by były dla psa dostępne. Ale niech robi to sam, na własnych łapkach, a nie w Twoich ramionach. Otwórz drzwi do wszystkich pokoi i pomieszczeń, do których szczeniak będzie miał dostęp i daj mu czas na spokojne ich pozwiedzanie. Nie poganiaj go, nie wołaj, nie przeszkadzaj, bo to jest ważny moment, który pozwoli mu oswoić się z nowym otoczeniem. Po oględzinach domu musisz wskazać psu miejsce, gdzie będzie stała miska z wodą. Jeśli Wasza podróż była dość długa, a szczenie przed nią nie jadło, to warto zaproponować mu karmę, ale nie zdziw się, jeśli nie rzuci się na miskę. Wszystko dla niego jest teraz nowe. Trochę straszne, trochę interesujące. Piesek jest zaintrygowany całą tą sytuacją i jego ciekawość może być większa niż apetyt. Jeśli szczeniak odmówi jedzenia, to zabierz miskę z karmą. Dasz mu ją później, ale nie zostawię jej na podłodze, bo nie powinno się udostępniać karmy psu poza porą posiłku. Przede wszystkim dlatego, że nie masz wtedy kontroli, ile i czy w ogóle pies jadł. Do tego dochodzą kwestie wychowawcze. W psim świecie nie ma stałego dostępu do pokarmu. Psy zdobywają go. Jedzenie czasem jest, czasem go nie ma. Dlatego też miska i karma powinny pojawiać się i znikać. W przeciwnym razie możemy wychować sobie niejadka. No, pierwsze godziny ze szczeniakiem za nami. Teraz czas na prawidłowe wychowanie. Mam w tym obszarze kilka sugestii na początek. Jeśli śledzisz kanał Tropid ogradzi, to pewnie już wiesz, jak ważne jest ustalenie zasad wspólnego funkcjonowania z psem pod jednym dachem. One muszą obowiązywać zarówno malca, jak i wszystkich domowników. Każdy pies potrzebuje jasno wyznaczonych granic, w ramach których będzie mógł się poruszać, oraz reguł, które go będą obowiązywały w każdej sytuacji domowej i spacerowej. Przyzwyczajanie psa do nowych zasad najlepiej zacząć jak najwcześniej. Dzięki temu pies łatwo i szybko odnajdzie się w nowym miejscu oraz dopasuje się do regulaminu obowiązującego w Waszej rodzinie. Brak jakichkolwiek granic ustalonych dla czworonoga może zaowocować rozwydrzonym i irytującym wszystkich psem. No chyba takiego nie chcesz. A jakie zasady mam na myśli? Przykładowo, możesz nie chcieć wpuszczać psa do sypialni. Możesz zabronić mu spania na kanapie. Możesz zakazać mu wstępu do pokoju małego dziecka. A może zasady w Twoim domu będą zupełnie inne? Grunt, że to Ty decydujesz, nie pies. Zasady muszą być jasno ustalone, znane wszystkim domownikom i stosowane na co dzień. Najgorsze będą tu niekonsekwencja i mieszane sygnały, gdy jeden członek rodziny będzie czegoś psu zabraniał, a inny na to pozwoli. To powoduje chaos i mętlik w biednej psiej głowie, co przełoży się na problemy wychowawcze. Dlatego, gdy już ustalisz reguły, to muszą one obowiązywać. Twarde prawo, ale prawo. Psiak musi mieć swojego lekarza weterynarii. Dlatego trzeba wybrać
odpowiednią dla niego osobę oraz lecznicę. Warto zrobić to relatywnie szybko, bo zazwyczaj szczenie przywozimy w trakcie szczepień, czasami po pierwszej lub drugiej dawce szczepionki. Pamiętaj, że realizowanie całego programu szczepień jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego szczeniaka. Dzięki temu będzie chroniony przed niebezpiecznymi dla niego chorobami, a nawet gdyby na którąś zachorował, to jej przebieg będzie dużo lżejszy. Uwaga! Przed każdym szczepieniem szczenie należy odrobaczyć. Formę podania leku ustalisz z lekarzem weterynarii, a odpowiedni preparat kupisz w lecznicy. Mam jeszcze dla Ciebie jedną bardzo dobrą radę. Póki Twój pies nie zakończy programu szczepień, dbaj o to, by niepotrzebnie nie narażać go na infekcję. Nie chodź w miejsca bardzo mocno uczęszczane przez psiarzy i nie pozwalaj mu bawić się z przypadkowymi czworonogami, bo to niesie ryzyko złapania jakiegoś niebezpiecznego wirusa. Każdy, kto bierze szczeniaka do domu, musi sobie zdawać z tego sprawę, że małe szczenie, 8-10 tygodniowe, będzie załatwiać swoje potrzeby najpierw w domu. Nie należy szczeniaka po pierwszym szczepieniu wynosić od razu na dwór i kontaktować z innymi psami, dlatego że jest bardziej wrażliwy również na choroby zakaźne. Przez kał, mocz, wymiociny może się zarazić. Ludzie mają z tym problem, że zwierzak zanieczyszcza im mieszkanie. O ile piesek załatwia się i możemy to posprzątać, to jest jak najbardziej poprawne. Okej, skoro mamy ustalone kwestie zdrowia, to teraz żywienie. Ważna zasada. Nie zaczynaj od zmiany karmy. Przybycie do nowego domu jest dla szczenięcia wystarczającą rewolucją. Wszystko wokół się zmieniło, nawet miska. Więc niech chociaż jej zawartość będzie taka jak u mamy, czyli w hodowli. Zazwyczaj razem z wyprawką dostaniecie jakąś porcję karmy na kilka pierwszych dni. Polecam dowiedzieć się, co to za karma i kupić dokładnie taką samą. Hodowcy z klubu hodowców Tropidog stosują zwykle produkty premium lub super premium junior. Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest to, że szczenie musi być pulchne. Nie ma wytłumaczenia, że szczeniak jest zdrowy, żeby nie miał problemów z kośćmi, to jest trzymany chudo i wystają mu żebra, kości kręgosłupa i miednicy. Szczenie musi mieć z czego rosnąć. Dlatego tak jak małe dzieci, szczeniaki są papuśne, dlatego tak się nam bardzo podobają. I każde zdrowe szczenie musi tak wyglądać, musi mieć błyszczącą, ładną i puszystą sierść i musi być po prostu zadowolone z życia i szczęśliwe. Karm malca kilka razy w ciągu dnia. Musisz podzielić dzienną porcję na małe posiłki. Na każdym opakowaniu karmy znajdziesz sugerowane dawki. Pamiętaj jednak, że należy je traktować orientacyjnie. Jednego dnia szczenie będzie chciało zjeść dużo więcej, a innego zje mniej niż sugeruje tabela. Uwzględnij te różnice. Nie przesadzaj też z ilością smakołyków, gryzaków i psich przekąsek. Zazwyczaj zawierają sporo kalorii i podawane w nadmiarze powodują, że szczenie nie chce zjeść posiłku w misce. Jeśli Twoim planem było wykorzystywanie smakołyków do nagradzania psa podczas wdrażania ustalonych zasad, to może lepiej przerzuć się na krokiety jego karmy. Możesz mu w ten sposób podać część dziennej dawki. Dla szczeniaka będzie to o wiele zdrowsze rozwiązanie. Pielęgnacja psiej sierści, szczególnie jeśli masz psa rasy długowłosej, to bardzo ważny obszar zadań należących do opiekuna. Jednak wasz psiak nie jest przyzwyczajony do regularnego czesania od szczenięcia. Trzeba go tego nauczyć. Komfort w trakcie czesania musi być zachowany. Dobierz odpowiednie narzędzie do sierści twojego psa. Hodowca podpowie ci, jaką szczotkę kupić. Jeśli czworonóg w przyszłości będzie wymagał wizyt u groomera, to warto zapoznać go z nim wcześniej. Jeśli tego nie zrobisz, możesz wychować psa, który potem będzie za każdym razem przeżywał traumę, gdy przyjdzie do strzyżenia sierści. Może nawet być agresywny wobec groomera, a to jest niedopuszczalne. Dlatego zadbaj o naukę w tym obszarze. Pamiętaj też o pielęgnacji zębów, uszu czy o obcinaniu pazurów. Im wcześniej zaczniesz wdrażać te elementy pielęgnacji, tym szybciej pies przestanie je traktować jako opresję. Początkującym opiekunom zrozumienie psiego zachowania może okazać się trudne. Podobnie pierwsze próby szkoleniowe mogą spalić na panewce, bo zwykle po prostu brakuje nam wiedzy. Dlatego warto zapisać się z maluchem do psiego przedszkola. Tam dowiesz się, dlaczego psiak zachowuje się tak, a nie inaczej w określonych sytuacjach.
Zrozumiesz jego reakcje czy lęki, a przy okazji twój pupil rozpocznie naukę pierwszych bardzo ważnych i przydatnych komend, jak na przykład siad czy waruj. Nauczą go też chodzenia na smyczy. Oczywiście wszystko to możesz zrobić samodzielnie, ale pamiętaj, że psie przedszkole może ci w tym pomóc. Ten pierwszy etap szkolenia to również ważna nauka, że z psem będziesz spędzać czas w sposób aktywny, bo ruch jest dla szczenięcia bardzo ważny. Pamiętaj tylko o umiarze. Ilość aktywności fizycznej powinna być dopasowana do wieku i stopnia rozwoju psa. Dlatego nie przemęczaj go i nie nadwyrężaj, bo to może się źle skończyć. U malca może dojść do bolesnego urazu lub zaburzenia rozwoju kości albo stawów. Zatem ruch to zdrowie, ale w rozsądnych dawkach. No i należy okresy aktywności uzupełniać o wiele dłuższymi okresami odpoczynku. Dorosły pies odpoczywa nawet około 16 godzin na dobę, a szczeniak jeszcze więcej. Małe psiaki, którym nie daje się możliwości odpoczynku, stają się wulkanami nieopanowywalnej energii. Dlatego pamiętaj, że pies to nie maszyna. Jest żywym organizmem, który ma swoje emocje czy humory i wynikające z nich zachowania. Ma też predyspozycje i do jednych zajęć będzie nadawał się lepiej, a do innych gorzej. Jako opiekun musisz to zrozumieć i budować opartą na tym zrozumieniu więź. Dlatego bądź dobrym przewodnikiem swojego psa, buduj zaufanie, dzięki któremu twój czworonóg będzie wiedział, że pomożesz mu w trudnych sytuacjach, takich jak na przykład czasowe rozstanie z tobą. Ucz swojego psa życia bez ciebie. I to od pierwszych dni. Malec musi wiedzieć, że czasami znikniesz mu z pola widzenia i nie ma w tym niczego złego, bo zawsze wrócisz. Zamknij się na chwilę w innym pomieszczeniu. Wyjdź na klatkę schodową lub przed dom. Po prostu idź tam, gdzie pies nie będzie mógł za tobą podążyć. To dobry trening, który będzie stopniowo zmniejszał lęk separacyjny. Jeśli nie odrobisz tej lekcji, to wychowasz psa, który po twoim wyjściu z domu będzie wpadał w histerię i na przykład zdemoluje ci salon, albo będzie cały dzień szczekał. Trening wpłynie na jego zachowanie i pomoże w sposób zdrowy budować waszą relację. Ale równie ważne są relacje twojego pieska z otoczeniem, czyli z innymi psami, innymi zwierzętami i ludźmi spoza twojego domu. Socjalizacja to nic innego, jak zapoznawanie szczenięcia ze światem, z nowymi miejscami, ludźmi, zwierzętami, nowymi sytuacjami itd. Szczenie dzięki niej uczy się kontaktów z innymi oraz prawidłowego reagowania na różne bodźce. Przyzwyczaja się do otoczenia, poznaje świat i uczy się pewności siebie. Dobra rada. Nie zatapiaj szczeniaka w nadmiarze bodźców. Socjalizacja to proces, a jego tempo powinno być dopasowane do możliwości psa. I pamiętaj, by socjalizacja przebiegała w pozytywnej, radosnej atmosferze. Jeżeli szczenie będzie się czuło dobrze, to poznawanie świata będzie dla niego przyjemne. Sporo tych rad jak na początek, ale w zasadzie wszystkie są ważne, więc trudno jakąkolwiek pominąć. Ale też nie wszystko rozwinęliśmy dzisiaj jak należy. Na pewno wrócimy jeszcze z osobnym odcinkiem o socjalizacji, bo to temat obszerny i bardzo interesujący. Co wy na to? Piszcie w komentarzach. Dzięki, widzimy się za jakiś czas.